Czy będzie paka? Ale jaja! You want to take only me? Yes! And what about you? I don't know! I was like... Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszy dzień przywitał nas z deszczem. Dzisiejszy odcinek przywitał nas z deszczem. A co jest w tym najgorsze? Nie sam deszcz, tylko to, że dźwięk podczas deszczu rozchodzi się jakoś chaotycznie dziwnie. Jeżdżę jak wariaty, panie kierowniku, tutaj w Meksyku. Łapeczka, komentarz i rzecz jasna poczta sandałowa, żeby sandał dobrze kroczył po meksykańskim lądzie, moi drodzy. Jednak na sam początek mordo, ale było blisko. No takie to jest właśnie. Biorą dolary, a nie wypełniają drogi. Dobrze mówi morda. Tamalec na śniadanie, tamalec, moi drodzy. No i jest czarinka, jest czarinka. Hopsnąłby tamalesa, co? Hopsnąłby tamalesa. Słuchajcie, tamalec z kurczakiem w liściu z bananowca za 6 zł jeden. I to mnie się podoba, takie śniadanie. To jest na wagę kierowniczego sandała. To jest tamalec, jestem w hostelu, zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi. No i tak, to jest najprawdopodobniej, to nie jest liść bananowca, tylko to jest liść kukurydzy. I moi drodzy, proszę, ja was tutaj otwieram. On jest przyrządzany na parze w momencie, kiedy już jest przygotowana masa. To jest masa kukurydziana, nic innego jak kukurydziana. Odsunę, żeby to lepiej światło wchodziło. No i tą masę kukurydzianą miesza się z tłuszczem, przeważnie ze smalcem. No i dodaje się różne rzeczy, na przykład kurczaka, tak jak w tym właśnie przypadku. Proszę, kurczak, widać pomidor jest. Jest taka sucha, mogłem jedną kupić, kupiłem dwie, ale jest taka wypełniona bardzo mocno. Teraz zobaczycie. Zobaczcie. Tak powiedziałbym na bogato. Na bogato. Więc co, smacznego. Jeszcze zobaczę, jak smakuje. O kurczę, tutaj jeszcze jest jajko nawet. To szefowa dopakowała grubo. Takie, moi drodzy, 5 na 10. Ładnie się człowiek pożegnał ze swoimi towarzyszami z hostelu. Dzięki, Paweł. Z towarzyszami z hostelu łapkę uścisnąłem, pożegnałem się, jakoś tak przyjemnie było. Powiem wam, że bardzo tani hostel. Zapłaciłem za niego jakieś 20 zł za nockę. A to jest naprawdę, no, mordula, policja mi się tutaj wtrębala. 20 zł to jest malutko. A tutaj mam tamalec od mojej szefowej. Kupowałem tutaj u szefowej, nie, tam dalej u szefowej. Dla mojej koleżanki, żeby o suchym, jak to się mówi, żołądku nie podróżowała. Coca-Cola, Coca-Cola, a dupa rośnie od Coca-Coli, moi drodzy. Kobajo, kobajo. I takie fartuszki możecie sobie kupić. Fajne są. Ogólnie przy śniadaniu się przydają. Czapeczki z Toy Story. Hola amigos. Hola. I have for you. What is this? I don't know. Oh my But God. I never... So strong smell. Oh my God. What is this? Something with polenta. Polenta. I have tamales for you. Perfect. So we have things to eat. It's a lot of food. Czas najwyższy, moi drodzy, nie kupować pepitę, tylko kupić, moi drodzy, wodę. Wodę weźmiemy którąś z tych za 11 wariatów. 1,5 litrówka. Dobrze. I tutaj jeszcze z tych sklepów, patrzcie, ile tutaj jest rzeczy takich słodkich, takie pianki, nie pianki, żelki, no przeróżne rzeczy, tego jest naprawdę od groma, ale nas interesuje, moi drodzy, nas interesują owoce. Owoce to jest błonnik, owoce to jest energia, ale tak, o Jezu, jak te banany wyglądają, wymiotuje. Masakra. Jabłka 12-14 zł kilogram, czujecie to? A te jeszcze droższe, te żółte. No nareszcie, banany po jakiejś przyzwoitej cenie, 3,50. Emotive indicatore. What language is? Romanian. Romanian. Oh, about emotion? About emotion. Healthy emotions. Dalai Lama here. Dalai Lama.
Plecak jest za duży i coś tutaj ten pokrowiec nie wchodzi. Koleżanka za dużo towaru nabrała. What do you have inside? One animal. Like one goat. I need to have food. No. But it's gonna be... But at least let it like that. At least save some. Jesteśmy w samym centrum Valladolid, tu gdzie zaczynaliśmy naszą podróż. Zobaczcie, jak mało turystów. Ogólnie ze złych wiadomości, no to mam taką, że huragan nadciąga. Z Cancunu ewakuowano turystów, a my ogólnie jesteśmy tutaj, no i miejmy nadzieję, że się ułoży. Jest good tamales, amigos? Mucho bueno? No widzicie, już trochę po hiszpańsku, elegancko, można hable, ale musimy się zebrać i lecieć na wylotówkę, żeby uciec troszkę od huraganu na południe. Miejmy nadzieję, że uciec, bo huragan zawsze może zmienić swój kierunek. Kolonialna architektura. A to jest praktycznie nasza wylotówka. Kolonialna architektura charakteryzuje się takim, powiedziałbym, poszatkowaniem. Czyli te ulice są równolegle. Tak. Łatwo zapamiętać. Se vende for sale. Z kodem jak to daleko 5% zniżki na pełną kwotę total pesos, więc spokojnie możecie sobie tutaj, wiecie, się ustatkować w Meksyku. Nowoczesny kościół z aspektami architektury Majów. Mianowicie tutaj na tych te wieżyce nawiązują. Jak zobaczycie odcinek poprzedni z Czeczenicy, no to zrozumiecie, o co chodzi. Idziemy dalej. Autostopowiczów ogólnie nie ma, więc konkurencji też nie ma. Na ulicach widać Vocio. Vocio to nic innego jak Volkswagen Garbus. Produkowane od 67 roku. Dzięki, Paweł. Od 67 roku w Meksyku. Ostatnie egzemplarze, moi drodzy, zeszły z taśmy produkcyjnej w około tam 2003 rok, jak dobrze pamiętam. Popularny. Gdzie jest moja koleżanka? Ogólnie Volkswagen miał pomysł na to, żeby wypełnić rynek motoryzacyjny Meksyku i Ameryki Łacińskiej właśnie garbusami. I to się sprawdziło. 67 rok, zaczynają produkcję w mieście Puebla. To jest niedaleko Mexico City. No i to się rozchodzi po prostu po Ameryce Łacińskiej jak świeże bułki. Mały, ekonomiczny, nie psujący się, blacha spoko, wytrzymuje deszcze i tak nie rdzewieje szybko, więc na pokolenia można powiedzieć auto. No więc Meksykanie kupowali i dzisiaj jeszcze na drogach można zobaczyć takie właśnie garbusy. Peryto. Where is it? O, peryto, czarina, maleńka czarinka. O, już, nie świruj. No i jest pulpetinka mała. Hola, buenos días. Czarina. Czego zaczepiasz? Czarki. O jak się patrzą, Czego zaczepiasz? W końcu ci ugryzie sandała i będziesz miał. Tak sobie pewnie myślicie, ale tak nie jest, bo ja żyję z czarkami i z pulpetami w komitywie. Andrzeje też są razem ze mną. Czarina, czego ty się cykasz? Nie ma cykania, idziesz po swoje. Czarinka, nasza czarinka. A tutaj kolejne Volkswageny. To chyba są jedynki, nie? Dobrze mówię, Golfy jedynki. No, na europejskich rynkach, no to powiedziałbym, że poszukiwane zabytki. To może Golf 2? Nikt się nie śpieszy, nikt nikogo nie goni. Jest dzień, to jest dzień. Zrobi się, to się zrobi. Jak się nie zrobi, to się zrobi jutro. Czego przeżywać? Na zaś. Człowiek nie pożyje nawet tak, jak będzie się denerwował. O, i miejsce jest, i stopa można łapać. Działajmy. Zobaczcie na to. To jest
emblemat firmy. I ja wam go pokazuję po to, żeby zobaczyć, czy bez znajomości języka hiszpańskiego jesteście w stanie rozszyfrować, co sprzedają. Kilka sekund, pomyślcie, jakie produkty sprzedają. Już wam mówię, że to nie jest usługa, tylko produkt. Rozkmincie temat. A ja wam za chwilkę powiem. No więc, moi drodzy, to jest głowa, to jest ciało, ręce, a to są buty. Zapaterias, no to jest ogólnie sklep obuwniczy, obuwie. Szeroko pojęte, sportowe, codziennego użytku, ale powiem wam, że gdybym nie wiedział, że to słowo znaczy obuwie, to bym za skarby Majów nie odgadł, że to jest sklep obuwniczy. Pamiętajcie, nigdy nie twórzcie tak logotypu. Logotyp musi być intuicyjny i musi być prosty w odbiorze. W sekundę powinieneś bądź powinnaś wiedzieć, co dana firma sprzedaje. A tutaj tego nie ma. Go, go, Juli! Go, Juli! It didn't stop. Powiem wam, że smutno by było podróżować tutaj po Meksyku teraz, po tych drogach, po których jadę, samotnie. Fajnie w ogóle, że Julię poznałem w hostelu w Cancunie, więc zarąbiście. Powiem wam, że czasami po prostu dobrze jest podróżować samemu, a czasami jest dobrze podróżować z kimś. Jakoś tak ten vibe, ten humor, to wszystko się jakoś tak dobrze klei, ale też trzeba trafić na osobę, z którą ma się tak jakby podobną energię. Bo jeżeli trafisz na trochę inną, narzekającą czy coś w ten deseń, to lepiej samemu. Lepiej samemu. Hey! Charina! Hey! Charina! I to jest teraz właśnie najważniejszy moment dzisiejszego dnia. Ciężarówka, żebyśmy złapali ciężarówkę amerykańską. Czy Wać pan nas zabierze? 3, 2, 1. Nie zabrał! Czyżbyśmy złapali? Vamos amigos, viajeros. Plecaki. O, wafelka weź. No i elegancko. Jedziemy? Perfecto! Hola amigo! Oh. Can you help me with this one? Thank you. I will stay on the back. 5 km mamy podwiezienie. Amigos, żeby nie szalał za mocno. I to mi się podoba, to jest wolność. To jest wolność, której w Europie już nie uświadczysz. Jakby Kiero dostał mandat 500 zł, to pewnie nie tam z 5000 zł za takie przewinienie. To jest wolność. Szefuniu, jaki ciężki plecak! Kurde, jaki ciężki plecak. Niech ja cię kręcę, co to ten... Ja nie mogę. My jesteśmy w Chiquimila. Możecie zobaczyć na mapie. Tu jest kościół, a za tym kościołem ponoć mieszka Polak. Nie wiem, czy chce mi się iść do niego, tego Polaka. Nie wiem, pomyślę jeszcze. Takie dostałem info, ale czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, no to ciężko na to odpowiedzieć. Mały kościółek, otwarty dla wszystkich. Jak będzie huragan, to jest gdzie się schronić. Jest i ołtarzyk przystrojony. Przekonaliście. Idziemy szukać El Polaco. Jak się uda, to pogadamy z El Polaco. Jak się nie uda, no to nie pogadamy z El Polaco. Kupisz mi misia 450, poduszkę, myszkę Miki, kup mi coś. Kup mi coś. Pytamy o tego Polaka. Zobaczcie, klapeczki można kupić. O, za 60. Jakie fajne klapencje. To jest wielobranżowy. Tutaj wstążki można kupić, chrupki. Wszystko można kupić. Chemię. Hey Pedro. Pedro. Charita. ¿Cómo estás? Charita. Pedro. Practica ta 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 ta. Pedro, coma Pedro. Moi drodzy, autobus szkolny z USA. Chodziliśmy, pytaliśmy, ale Polaków ani słychu, ani widu.
ponoć przyjeżdżają tutaj co jakiś czas, wynajmują mieszkania i sobie mieszkają, ale tego Polaka, który niby mieszka już tutaj dłuższy czas, no to niestety nie widać, nie słychać. No i sąsiedzi też nie znają, więc to jest takie dziwne, że w tak małym mieście się nie znają i nie znają El Polaco, który się ewidentnie wyróżnia na tle innych po prostu. Więc ruszamy dalej. Zobaczcie to. Nowy typ sportu. Ola, nowy typ sportu. Bierzesz tego konia. Proszę zobaczyć. Zakładasz tako. O tak. And this is without hitchhiking. Travel, można podróżować, tak? Tylko trzeba dbać o niego, czesać mu grzywę. Nice. This is new sport, you know about this? No. Zobaczcie, jak się naciśnie ten nosek. O! O kurczę! I tutaj już możemy powiedzieć, że dom chrześcijański, katolicy. Zobaczcie, jaki ołtarzyk. Fajny. Awokado. Jakiś napitek, najprawdopodobniej. I tutaj tak pięknie przystrojony ołtarz. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć. Czarinka w Meksyku i nie zmienia się nic. Woda z automatu 24 godziny na dobę. It doesn't work, yeah? Oh. No, I it's good. tutaj można, jak kupisz wodę, napełnisz, to masz rower gratis. They are saying no tengo cambio. Inserta doesn't have to give us exchange. Inserta el importe. Galon. Exacto. 4 litry. Poszło. But no. O! 4 litry. 4 pesos. Medio 5 pesos. Za galon 4 garafon, czyli garafon jest a duży taki. Tapas. Nie ma tipów. Dziewczyny troszkę na rowerze, żeby spalić tacos ze śniadania. A tutaj, moi drodzy, sprzedaje chlebek, czyli pan Karina, najbardziej znana w mieście. Kolejny garbosik. A jaka rura wydechowa, panie drogi! I Czareczek puszcza muzę. Lecimy, Czarina! Zwróćcie uwagę, jak nisko usytuowany dom. Stara chata jeszcze. Kamienie, jakaś zaprawa. Ciekawe to. Czarki niby spoko, ale srają wszędzie na potęgę. No i taki Czarek sobie sra na mieście i się tym kompletnie nie przejmuje. Zobaczcie, jaka to jest chillera w Meksyku. Zobaczcie na to. Widzieliście? Jaka chillera? Co tam, mordule? Kierownik na włościach. Patrzcie na Czarki. Nie mają co robić, to ganiają za motorkami albo za samochodami. I zobaczcie, to pan sytuacji. Pan sytuacji. Pełna kontrola. Tej Czarinie mówię wprost. Wierzyć nie można. Ja jej nie wierzę, bo ona taka wydygana. Czarina. Stareńka jaka. Cyber Mario. Mania. Cybermania. Maszyny do grania. I może jakaś kafejka. Wchodzić nie będę. Patrzcie, jak patrzą, nie? Na turystów. Ale to dobrze. O to właśnie, moi drodzy, chodzi, żeby być w miejscach bardziej takich mniej turystycznych. Hola, buenos días. Oni myślą wszyscy, że jak po hiszpańsku hable. A ja nie hable, ja dobrze udaję. Guadalupe Maria plus 50 do speeda. You see that machine? With that one you're gonna do it tortillas. Maize, not tortillas. I saw that they are doing Yeah, tortillas. they crush maize. Corn maize. Hola, buenos días. Charidero. Did you afraid? No. Never. Szczęście sprzyja tym, którzy łapią. Szczęście nie sprzyja tym, którzy
nie łapią. Powiedzenie sandałowca. Primaria Rodolfo Mendeza de la Peña. Hitchhiking o învățătoare. New vlogger. Yes. Perfecto. To jest primera. Hola. Buenas tardes. To jest szkoła, proszę ja was, podstawowa. 3 lata. Mają tu szkołę. Zobaczcie, już Czarinka biegnie. No czego już biegnę? Klasy. Proszę ja was, to jest boisko. I kto tu jest szefem? No, mysia, pysia. Piękne klasy. Budują w budowie. Boisko do gry w klasy. Stajesz tu. Raz, 2, 3. Kierowniczy sandał wygrywa. Bye bye! I pojechała pani nauczycielka, dyrektorka nasza. I może Julia będzie miała wolontariat tam. To jest piękne w podróżowaniu. Biznes. Maestra. Super babka. Może wolontariat będzie miała właśnie, bo Julia to francuski mówi, angielski mówi, hiszpański mówi, romański mówi. Dużo mówi. Dużo. Sytuacja, powiedziałbym, niepokojąca. Po pierwsze spotkaliśmy Amigosa Viajerosa, naszego nowego kolegę. Julia już straciła nadzieję. Samochody jeżdżą tam jedno na 5 minut. Jedno auto na 5 minut. Ogólnie jest bardzo źle. Już tam skary pokazuje. Śmierdzące. Taksówka się jakaś zatrzymała, ale to nie idę pytać. No nie chce mi się. Amigos wystraszony. Bierzemy go czy nie? Ale mi jest w ogóle słuchajcie, deszcz zaczął padać i pani się zatrzymała. Okej, amigos. We are so lucky, like in the same second. In the same second. Let's go. Gracias, muchos. Estás nuestro ángel. No creo. Sí, mira eso. Oh my god. Zobaczcie jakie szczęście. Wow. Huragano. Hay tormenta tropical. Tormenta tropical. La Cecilio Ci. Ajá, pelean la guerra de castas. My tutaj z szefową jedziemy. Tutaj na mieście. Proszę ja was, jedziemy dalej. Ten człowiek walczył z Hiszpanami. W prawej dłoni maczeta, w lewej ogień. Avril. Super babka. Pani, która uczy na uniwersytecie lokalnym. A my tutaj właśnie jesteśmy. Hola! Ticho suco limpio. My tutaj właśnie jesteśmy. Supera, Kesha, tam jest. Agua, no tengo más. To idziemy coś kupić. Dzieci przyjechały na rowerach, rzuciły bryki, podeszły na te kartony, wytarły tutaj stopy, bo na boso. Oczywiście, że na boso. Ja wierzę, że buty izolują od energii ziemnej, a trzeba się, powiedziałbym, energetyzować ziemią. O, dobrze powiedziałem. Smakołyki. No jest psiula. Psiula przyszła. One są wszędzie, te czarinki. Czas na narodowy napój meksykański Nacional Coffee. Lejemy, rozlewamy. Amigos, salude. Salude. Our cerveza. Rozwiązanie, które zasługuje naprawdę na uwagę. W miasteczku nie ma prądu. Dlaczego? Bo jest huragan. Gringo. Robota jest. Robota do karczowania tutaj lasu i krzaków. Jak coś, to mówcie. Jak ktoś bez roboty siedzi, to normalnie załatwiam od ręki. Od sandała. Robota jest normalnie dla 10 ludzi. Dawajcie znać. Idziemy na wylotówkę. Kiedy nie wiesz, co zrobić ze śmieciami, to powinieneś się zrobić po meksykańsku. Kałuże, najgorsza sprawa. No teraz jest taki czas, powiedziałbym, deszczowy, takich huraganów i takich rzeczy, a z tym wiąże się rzecz jasna. O, siema Jessica! Ostatnio się widzieliśmy chyba w Togo, czy tam na Wybrzeżu Kości Słoniowej, jak jechałaś. No, to się wiąże z tym po prostu, wiecie, dużo komarów, no i rzecz jasna tutaj, co się Czarinka boję, co się boję? Rzecz jasna, z wodą i z komarami wiąże się, moi drodzy, taka choroba jak malaria. Help me, you are alpha today. I'm what? Alpha.
Alfa Szybka akcja, reakcja, moi drodzy. Czy będzie paka? Ale jaja! You want to take only me? Yes! And what about you? I don't know. I was like, usually, I don't know, maybe he's always. Woohoo! Czajcie? I'm beautiful. Oh yeah. Czajcie? Gość chciał zabrać mnie, tylko Julii nie chciał zabrać, ale zalewa. Dawno mi się to nie zdarzyło, bo to przeważnie jest tak, że dziewczyny chcą zabrać, a nie mężczyznę. No proszę bardzo, jest powodzenie. To jest pomysł, dlaczego dzieci, w sensie rodzice powinny mieć dzieci, ponieważ, moi drodzy, zobaczcie, syn wiezie mamuśkę do miasta. Uwaga, Czarina obok. Pewnego rodzaju obwąchanie, tak jakby na dzielnicy. Poziom wyżej widzę. I zaraz tutaj Czarinka czy do mnie podejdzie. Mając tak zwane międzynarodową czarińską legitymację, ja mam poczucie, że ta Czarina to by jej nosa obgryzła. Ja nie zaczepiam. Proszę bardzo. I obwąchamy. Wiecie, że kiedyś stałem w górach i pies przyszedł powąchać tak plecak i wyobraźcie sobie, że mi oblał plecak. Czujecie temat? Ta Czarina ma ewidentnie coś z tym, jakieś zakażenie skóry. No i druga kwestia jest taka, że miała też obroże. No i tutaj teraz obwąchanie kierownika. A nie było jakiegoś tam grubszego wąchadero, co? Czarinka? Czarineczka, no pomerdaj ogonkiem. Praticamente tem pensar aqui, né? Felipe Carrillo, Puerto. Jedno wam powiem. Czas zacząć się dzisiaj uczyć bardziej hiszpańskiego, a nie pojedyncze słówka, bo naprawdę powiem wam, że fajnie jest znać język i tym językiem operować tutaj, a ludzie, Meksykanie są tak ciepli. Zacząłem mówić do mojej koleżanki w języku polskim, a to oznacza, że jestem zmęczony. Trzeba znaleźć miejscówkę do spania. Tak, i teraz wyobraźcie sobie, że koleżanka idzie ogarniać, negocjować. Ona taka jest dobra w ogóle w te klocki, to jest mistrzostwo świata. Jak ona ogarnia w ogóle takie miękkie te kwestie. Viva Mexico! Centrum Felipe i rzecz jasna kościół musi być, altana, jakiś rzecz jasna posąg persony politycznej, wieża zegarowa. Ignacio Zaragoza, 1862. Generał, meksykański generał dosłownie rozwala, kolokwialnie ujmując, Francuzów. I od tamtego momentu ta sytuacja i ów pan sprawiają, że stało się to wydarzenie symbolem oporu, siły Meksykanów. No i co roku się obchodzi w ogóle to święto siły. Vamos a la playa. Słuchajcie, kończymy na dziś odcinek. Bardzo dziękuję za uwagę. My musimy się ogarnąć, poszukać miejsca na nocleg. Czy to będzie namiot, czy to będzie hotel. Hostelu tutaj nie ma, bo to jest zbyt mała miejscówka, więc sytuacja jest, powiedziałbym, co najmniej podsandałowa. Moi drodzy, łapeczka, komentarz i rzecz jasna zostawcie, roześlijcie pocztę sandałową na prawo i na lewo. Trzymajcie kciuki, żeby udało się znaleźć nocleg. Może ktoś nas przygarnie, przybłędy. Jakoś to będzie. Ogólnie nie. To nie jest, że jakoś to będzie. Żeby coś się wydarzyło, trzeba, moi drodzy, zadziałać. No to co? Do usłyszenia. Dbajcie o siebie. Pilnujcie swoje czarki i pulpety, rzecz jasna. I od czasu do czasu rozmawiajcie z Andrzejami. Wszystkiego dobrego. Czołem.